ja dopiero wstałem, mamy 6:30. Dzisiaj podsumowanie z redukcji, jadę do dietetyka na pomiar składu ciała, zobaczę mi dam BF-a. Też sam jestem ciekawy, jeszcze zapytacie się mnie, czemu mam ten blaster na nosie, a on jest po to właśnie, żeby poprawić przepływ jakby powietrza do nosa i lepiej się oddycha, więc jest lepsza regeneracja, lepszy sen. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, pozytywny komentarz, a co, my widzimy się dalej, bo idę robić sobie kawkę. Yo! Tak naprawdę najpierw poranna mikstura i wyjście trochę na dwór. Nawodnienie, lekkie uziemienie, ale kurde, teraz ostatnio powiem wam, że jest taka do kitu pogoda. Było tak ładnie, fajnie słoneczko, a teraz kurde jest już chłodniej. Z jednej strony dobrze, z jednej źle, no bo pada teraz ostatnio, ale gorsze jest to, że po prostu no w dzień nie ma słońca, wieczorem, w nocy spoko, bo znowu jak był taki skwar i upał, no to kurde nie szło oddychać w nocy, bo nie było czym. No, a ja co, dopijam to jest sól i kreatyna i idę pić kawę i później będziemy się pewnie widzieć, jak już będę jechać. Pijemy kawkę, później będę się ogarniał, umyć twarz, zęby i w ogóle, fryzurę trochę ogarnąć. No i będziemy jechać, nie? Dzisiaj jest faktycznie podsumowanie redukcji, omówimy później sobie to, co tam mi wyjdzie w pomiarach, bo raczej to już jest finish, nie będę przyciągał tej redukcji. W sensie chcę wejść na czystą masę, nie? I zacząć teraz podwyżkę na 3000 kalorii. Myślę, że dzisiaj może być już idealny dzień, choć za parę dni mam wyjazd, no zbliża się wielkimi krokami, bo dokładnie to za 3 dni mam wyjazd, więc tam na pewno nie będę liczył makro. Tam to po prostu wiadomo, zdrowy, znaczy nie zdrowy, ciężko to stwierdzić, nie? Po prostu tam nie zrobię tak, że mi puściły hamulce, ale po prostu co będę chciał, to sobie zjem, nie? Duża aktywność, też tydzień przerwy od siłki, dobry reset zrobię, bo na masę chcę wjechać z nowym planem treningowym, bo ja wiem, jak wiecie, albo zauważyliście, to robiłem góra-dół, push-pull, no a teraz będzie góra-dół, góra-dół. Ale osobny filmik też będzie z omówienia mojego podejścia i treningu na pewno. Też napiszcie w komentarzu, czy chcecie, ale myślę, że chcecie. Trochę wiedzy się przyda. No a co, ja piję kawkę, tu coś sobie obejrzę i widzimy się dalej. No nic widzowie, jedziemy na miejsce. Dopiero wyjechałem, mam na 8. Myślę, że na luzie zdążę. Szczerze, no pogoda nie dopisuje, kurde, pada, nie podoba mi się to, ale to się nie liczy. Ważne, żeby zobaczyć, ile mamy BF-a, ile mięśni. Na koniec masy, jak zacznę tą masę teraz, też fajnie byłoby zrobić te pomiary, bo to w sumie realnie, wiadomo, taki pomiar może nie jest, nie wiem, czy jest do końca dokładny, bo raz w życiu taki pomiar kiedyś robiłem. Nie wiem, czy to trzeba z przymrużeniem oka traktować, czy nie. No ale spoko sobie zrobić na koniec masy i teraz mieć porównanie z redukcji, bo będzie wiadomo, ile się mięśni zbudowało, co nie? Tam BF też, ale ile mięcha zbudowaliśmy, a później ile spalisz, nie? Fajne porównanie. A taka wizyta tutaj akurat 50 zł to jeszcze nie jest majątek i myślę, że warto, nie? Choć w sumie ogólnie jestem zdania, że w siebie jest warto inwestować i nie ma co na siebie skąpić i oszczędzać, bo to jest nasze zdrowie. Wiadomo, że taki wynik to tylko nam pokazuje co i jak, no ale różne badania są. Warto robić, bo to jest nasze zdrowie. No i po prostu warto inwestować w siebie, czy też to z jedzeniem i z innymi rzeczami. I uprawianie sportu. To jest inwestycja, która daje długowieczność, można się powiedzieć. Sprawność fizyczna jest bardzo fajna, że możesz robić wszystko to, co chcesz. A wiadomo, niektóre wybory niosą za sobą różne konsekwencje. A wracając tak do redukcji, w czasie tej drogi mogę omówić sobie takie moje przemyślenia, jak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, redukcję uważam, że przeprowadziłem bardzo dobrze. Samopoczucie jest git na redukcji. Jakieś tam nie wiadomo jak nie spadło. 2500 kalorii cały czas było jedzone. Opierałem swoją dietę bardziej na wyższych węglowodanach niż białku. Jakby to powiedzieć, na mnie zadziałało, przyniosło bardzo fajne skutki. Sporo energii w ciągu dnia. Trening, no oczywiście trening i dietę typowo też i mój mental i podejście do treningu omówię w osobnym filmie,
ale tak pokrótce mówiąc, trening spoko, siła praktycznie nie spada w ogóle. Gdzieś tu może minimalnie, ale to nie jest tak, nie wiadomo jak to spadło, a to jest super, bo daje mi to takie odzwierciedlenie, że jednak kurde mięśnie nie spadły, masa mięśniowa nie wiadomo jak nie spadła, może w nieznacznym stopniu. Z założenia wychodzimy, najprościej mówiąc, że mięsień został utrzymany, jeśli została mniej więcej siła, bo to działa na takiej zasadzie, że im większy mięsień, tym jest silniejszy, czyli w zasadzie, jakby to tak prosto mówiąc, im masz więcej masy mięśniowej, tym powinieneś większe ciężary na danym ćwiczeniu powiedzmy robić. Wiadomo, nie możesz tego odzwierciedlać zaczynając, bo jak zaczynasz dane ćwiczenie, no to wiadomo, progres przyjdzie szybciej, bo organizm się adaptuje, no i wygląda to zupełnie inaczej, ale później albo masz stagnację chwilową, albo dokładasz już niewiele. No, ważne, żeby dokładać. Nie zawsze to będzie z treningu na trening, czasem będzie co drugi, co trzeci, co czwarty i to różnie. Albo ciężar dokładasz, albo powtórzenie, ale ważne, że to idzie cały czas do przodu. No, a wracając do omówienia jeszcze redukcji, no to kurde, no nie wiem ile będzie strzelam. Ja strzelam w 7% body fatu albo 8%, ale może to być niemożliwe. Ale ogólnie sylwetka, powiem tak, życiówka, nie? Moja życiówka pod względem sylwetki, peak, po prostu peak prime, jak zwał, tak zwał. Jestem bardzo zadowolony z mojej sylwetki, bo tego fatu jest naprawdę mało. Kurde, żyły widać mi w miejscach, w których wcześniej mogłem sobie pomarzyć. No i co? Teraz ważne jest to, żeby dobrze masę przeprowadzić. No, a co? My widzimy się, jak już będę miał papierek w ręku. No dobrze widzowie, jestem po pomiarze. Mamy 9,8 czy 9,8% body fatu, więc poniżej 10, więc tak strzelałem w okolicy, no może trochę wcześniej przewyżyłem, że 8, ale no dużo się nie pomyliłem, nie? No 66,8 kg mięśni, waga 74,1, nie? Więc fajnie. No kilo mięśni to chyba to z kościami jest, a nie jestem pewny, ale no wykres wam tu gdzieś wyświetlę, żebyście widzieli w sensie jak to wygląda. No powiem wam, że jestem zadowolony, fajna sprawa. Jednak ten BF jest niski. Po prostu kolejny pomiar będziemy robić później. Teraz robimy masę. No i co? Będziemy mieć później pomiar, czy coś poszło w górę, nie? Starał robić beztłuszczową masę. Zobaczymy jak to wyjdzie na 3000 kalorii. No i tam z panią wyliczyliśmy zapotrzebowanie na masie. No to na masie to nawet do 4000 mogę dojść kalorii, nie? No ale oczywiście na razie będziemy zwiększać stopniowo, bo to nie o to chodzi. No, a ja idę coś do żarcia ogarnąć. Dobra widzowie, jesteśmy byłem na mini zakupach. Kupiłem sobie batonika. Do tego moje ulubione płatki były jako dodatek tam do kleiku. Te poduszeczki są petarda. Może nie w składzie, ale w smaku. Proteinowe lajony, dziczek i lody. Moje ulubione, nie wiem czy ulubione, firma ulubiona, ale truskawkowe, zobaczymy co to będzie. I na próbę coś takiego wyhaczyłem, teraz będę pić. Będzie próba smaku. Red Bull Cold Breath o smaku chyba kawowym, na to wychodzi, z Tajlandii, zobaczymy. Otwieramy go i zaraz będzie aplikacja. Ty, faktycznie pachnie kawą. Pierwszy coś co ma kalorie w ogóle. Kurde dobry, ale dziwne, bo to tak jakbym pił gazowaną kawę. Porąbany, ale dobry. Czy bym pił cały czas? Nie, ale raz po raz spoko zeszczelić. Więc jestem już w domu, będzie test lodów i do tego mam jeszcze to co ostatnio czasami wjeżdża, no to Rogali Bueno, a ja wlatuję w lody. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on. Dawno nie jadłem takich dobrych lodów truskawkowych, a nie, naprawdę. To nie, że jest jakaś reklama, ale wynalazłem te lody Häagen-Dazs, gdzieś mi tam na TikToku to się przewinęło. Ich lody praktycznie każde są dobre. To jest petarda i bardzo prosty skład, więc bardzo polecam. I dosyć w przystępnej cenie są jak na lody. No i będę się wgryzał w rogalika. Even if we're slipping away, so I close my eyes and
ekstremalnie prosty. Dajemy 2 banany, 2 jajka, 30 g kakao gorzkiego i 50 g bakterii. Wszystko wrzucamy i blendujemy po prostu. Tak finalnie po wyciągnięciu z frajera prezentuje się brownie. Pokażę Wam jeszcze w przekroju, jak to wygląda. Tak to wygląda w przekroju. Jest bardzo mięciutkie. Czy tu widać, że paruje lekko. Jest naprawdę mega. Prosty skład. Opcjonalnie możemy sobie jeszcze górę posypać kakao gorzkim. Najlepsze z Deca Moreno, ale to jest opcjonalnie. Ja nie robię tego, bo nie mam tyle kalorii. Nie chcę, bo to po prostu jak za dużo dacie, to takie suche się wydaje, ale opcjonalnie można. I jeszcze jak ktoś by chciał to ulepszyć, to można dać gorzką czekoladę pokrojoną, taką kostkę przed do tego zblendowanego, to wtedy w środku byście mieli taką rozpuszczoną czekoladę. No i tak to wygląda i to będę brał do pracy, nie? No a teraz będziemy robić sobie kleik, potrzebne rzeczy. Tak to wygląda to, co będę dawał do kleiku. Więc lecimy. Tak wygląda posiłek. Jest tutaj kleik ryżowy. Widzicie, jak go przygotowuję. Fajnie do najedzenia, objętościowo też git. Dużo węgli, no i do tego kawusia. I coś będę sobie oglądał na YouTubie. No i finalnie wjeżdża kefir na koniec. Ostatnio już mówiłem, że dosyć tak co 2 dni staram się pić kefir, żeby trochę o te jelita bardziej zadbać, żeby nie było stanów zapalnych przede wszystkim. Wiadomo, że dzisiaj może jedzenie rogalika czy czekolady nie było jakoś mega zdrowe. Raz po raz jak się zdarzy, to się nic nie stanie. Ale to nie może być po prostu bazować głównie nasza dieta na takich produktach, bo to nic nam nie wnosi, nie? Ja tu biorę łyczka. Dobry kefirek. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, pozytywny komentarz, a ja się z Wami żegnam. No i co, widzimy się do następnego. Siemaneczko.